Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition, aż musiałem się zastanowić, bo pierwszy film nagrywam po powrocie z wakacji, jestem trochę jeszcze, wiecie, taki wydygany i nie mogę się trochę odnaleźć w tej naszej rzeczywistości. W każdym razie to było grane Console Edition i dzisiaj przygotowałem dla Was grę Star Wars Force Unleashed. Filmy, gameplaye, które zobaczycie w tym tutaj materiale, zostały zgrane na wstecznej kompatybilności na Xbox Series X grałem? Nie, na Xbox One X grałem. No i jest to chyba jedno z pierwszych, to było grane Console Edition, który jest wpuszczony w 4K. No z tej racji, że na wstecznej kompatybilności właśnie te gry z Xboxa 360 można odpalić właśnie w rozdzielczości 4K i tak zostało to zgrane, chociaż no, zaraz zresztą się dowiecie. Na Force Unleashed chyba czekali wszyscy fani Gwiezdnych Wojen. Tam pomiędzy Force Unleashed a ostatnią dobrą grą z Gwiezdnych Wojen był spory czas minął. Oczywiście te gry się pojawiały. Ja pamiętam, że chyba przed Force Unleashed ostatnią dobrą grą było chyba Revenge of the Sith na PlayStation 2. To też taka dobra w cudzysłowiu, która wyszła w 2006 roku. Force Unleashed pojawił się w 2008. A jeżeli taką już mam na myśli dobrą grę, no to w 2005 wyszedł Republic Commando, więc 2005-2008 tam dosyć spory rozstrzał tych czasowo. Oczywiście pomiędzy nimi pojawiały się jakieś pierdółki, gry mobilne, ale szczerze mówiąc tam jak patrzyłem sobie na te tytuły, nie było tam nic jakiegoś specjalnego wartego uwagi, więc gracze byli wygłodniali, tak? A jeżeli chodzi o klasyczne Gwiezdne Wojny, czyli oparte na epizodach 4, 5, 6, no to musimy się jeszcze bardziej cofnąć, bo ostatnią chyba był Jedi Outcast, o ile dobrze pamiętam, opartą grą na takich klasycznych Gwiezdnych Wojnach i takich też grach dobrych, tak? Także to były już zamierzchłe czasy. Potem oczywiście zaczęli cisnąć te gry z epizodu 3. No, tak jak mówię, średnie one były, natomiast te z klasycznych epizodów, no to przyszło nam czekać dosyć długo i dlatego gracze byli spragnieni tego i ja się nie dziwię, tak? Pierwsze ogólnie trailery zapowiadały się wręcz epicko. Pamiętam, że pierwszy film jaki widziałem, znaczy nie pierwszy film, pierwszy gameplay, który widziałem, to był właśnie ten z początku gry, kiedy sterowaliśmy Vaderem, nie? What the fuck, nie? W ogóle na kaszyku Vader rzuca tymi we wszystkie strony tymi łukimi, no robiło to wrażenie. Do tego niesamowita fizyka i przyznam szczerze, że no byłem nahypowany mocno, nie? Na Gwiezdne Wojny. No to po części dlatego, że w zasadzie wszystkie gry z Gwiezdnych Wojen, jakie grałem, podkreślam, poza może 2, 3, to zawsze to były mega dobre tytuły. Znaczy ja jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, więc też tutaj to troszkę odbieram inaczej, natomiast większość tych gier była mega dobra. Więc wychodząc z tego założenia, kolejna gra oparta na klasycznych Gwiezdnych Wojnach nie może być zła. I w sumie byłem mocno zafascynowany tą gierką. Oryginalnie grałem na PlayStation 3, natomiast później sobie dokupiłem jeszcze wersję na Xboxa. To jest jeszcze, zobaczcie, na PlayStation 3 jeszcze gra się pojawiła z tym klasycznym logo PlayStation drukowanymi literami z Spidermana, Sama Raimiego pierwszego. Właśnie to dokładnie ta sama czcionka, nie wiem jak to w ogóle przeszło. Ciężko mi się tutaj w tym, kto był pierwszy. Natomiast gdy Force Unleashed wyszedł, na początku był zachwyt. Ten początek, kiedy idzie się tym Vaderem, nie? No i to jest w ogóle niesamowite, nie? I potem wcielamy się w tego Starkillera. Tutaj taki mały fun fact. Oryginalnie Luke Skywalker miał się nazywać Starkiller, dlatego chyba tą nazwę tutaj tego Starkillera przenieśli na tą postać. Na początku gra, trzeba przyznać, że zachwyca. Niesamowita fizyka dzięki silnikowi Euphoria, chyba on się nazywał ten silnik, Euphoria, dobrze pamiętam? Chyba tak, Euphoria, bo to był ten silnik, który potem zastosowano w GTA. Rzucanie mocą, szturmowcami po ścianach, podnoszenie ich do góry, wyrzucanie ich do góry, to jest niesamowite. Ta fizyka jest absolutnie fantastyczna. Ale czegoś w grze w mojej opinii brakowało. Się tak grało, no niby fajne, ale odczuwałeś takie, że to nie jest to. Czegoś w tej grze brakowało. I dzisiaj odpalając tą grę miałem bardzo podobne
jakieś takie przemyślenia, że no niby to są Gwiezdne Wojny, niby to są te klasyczne Gwiezdne Wojny ze szturmowcami, niby możesz rzucać ich po ścianach, walczyć mieczem, masz większość tych pojazdów znanych, na przykład AT-AT się pojawiają, z którymi się walczy, mamy te postacie, tak, mamy Imperatora, mamy Vadera, one się w grze pojawiają, bo gra była umiejscowiona gdzieś pomiędzy chyba 4. a 5. epizodem, albo między 5. a 6, nie pamiętam, jakoś pomiędzy. Wszystko tutaj w tej grze było, tak? A jednak coś w tej grze nie grało i powiem Wam szczerze, że nie mogłem dojść do czego to było wynikiem. Nie uważam, że Force Unleashed jest złą grą, jest po prostu średnią grą i myślę, że gracze, którzy oczekiwali na nową grę z marką Gwiezdnych Wojen przez tyle lat, zasłużyli jednak na coś lepszego. No ale tak jak patrzymy na grę, no to tam jest wszystko w porządku. Poziomy są takie sobie, muszę przyznać. Nie wszystkie mi się podobały. Oczywiście poziom na tej planecie śmietniku, czy tam na tym wysypisku, to jest jakiś w ogóle syf straszny i dramat. Natomiast no, zachwycała ta fizyka i to, że można było ciskać przedmiotami, aczkolwiek sprawiało mi to trafianie tymi przedmiotami w różne obiekty, sprawiało mi sporo trudności. Dzisiaj też mi sprawiało sporo trudności. Nie było to do końca dobrze przemyślane, bo gdzieś gałą ruszasz gdzieś, żeby strzelić na wprost, czymś rzucić, a ci leci gdzieś tam w bok. I to cały czas się takie rzeczy zdarzały. Nie podobało mi się też sterowanie postacią. Było jakieś takie chaotyczne, jakieś takie rwące. Nie było płynności w tym ruchu tej postaci. I to według mnie wypadało dosyć słabo. No i oczywiście tutaj największą bolączką gry były koszmarne dropy animacji. W tamtym czasie, w 2008 roku jeszcze ludzie jakoś tak nie za bardzo zwracali może na to uwagę, na te dropy, ale były te dropy, szarpało tą grą na lewo i prawo i komfort grania no nie był jakby stabilny, że tak powiem, nawet w tych 30 ramkach, tylko tam się działy różne dziwne rzeczy. Natomiast no, podobało mi się to, że jest wreszcie nawiązanie do tych klasycznych Gwiezdnych Wojen, czyli tych klasycznych pojazdów, klasycznych postaci. To zawsze lubiłem w Gwiezdnych Wojnach, nigdy nie byłem fanem gier z epizodów 1-3, znaczy poszczególne tytuły jakieś tam mi się oczywiście podobały, ale wolałem zawsze te klasyczne, tak? I to chyba te osoby, które są w moim wieku doskonale to rozumieją, że że jedyne Gwiezdne Wojny prawilne to 4, 5, 6, a pozostałe to już niektórzy jeszcze akceptują 1, 2, 3, a już te pozostałe, które zrobił Disney, to większość osób już całkowicie skreśla. I ja to rozumiem, tak? Ja to rozumiem. Znaczy to nie jest film oczywiście o filmach z Gwiezdnych Wojen, to możemy sobie kiedy indziej na ten temat pogadać. Natomiast ja rozumiem osoby, które tego po prostu nie za bardzo to cenią i lubią, tak? I uważają, że Disney zepsuł markę. No niemniej pamiętajmy, że gra została też jeszcze stworzona przez LucasArts, czyli firmę, która chyba to była jedna z ostatnich gier stworzonych, nie, jeszcze był Force Unleashed 2, które były stworzone przez LucasArts. Potem studio, nie wiem, zostało rozwiązane, wykupione, nie wiem co tam się z tym studiem stało. Markę Gwiezdnych Wojen przejęło EA, wypuszczając kolejne Battlefronty, które w mojej opinii też były spoko, natomiast no brakuje cały czas nam dobrej gry singlowej. Znaczy był ten Upadły Zakon, który był naprawdę dobrą grą. Uważam, że w porządku, ale też coś w tej grze nie do końca mi grało, ale była na pewno lepsza niż Force Unleashed. Niemniej kolejnym problemem według mnie, jaki był Force Unleashed, to recycling poziomów, ponieważ przeszliśmy pewne poziomy na początku i potem wracaliśmy do tych poziomów jeszcze raz. To mi się ogólnie nie podobało. Oczywiście wrócił temat dysponowania punktami, za które mogliśmy dokupywać różne moce naszej postaci. Te elementy oczywiście były znane już od starynkiego Star Wars Jedi Knight 2 Dark Forces 2 Jedi Knight. Czyli mogliśmy decydować, czy chcemy być dobrym Jediem, czy złym Jediem. Były jeszcze tutaj elementy, doszedł element tworzenia własnego miecza świetlnego, doboru kolorów i tam były jeszcze jakieś perki, które można było dodać. Ale mimo wszystko to było takie, wszystko było takie
takie jakby trochę nieudolne, tak bym to powiedział. I właśnie się zastanawiam, z czego to wynikało, tak? Bo wiecie, no kurczę, no walczysz z Rancorem. Jest tutaj jedna epicka scena, która mocno podzieliła fanów Gwiezdnych Wojen, którzy, takich hardkorowych oczywiście, którzy uważali, że jest to po prostu głupie, czyli moment, kiedy Starkiller mocą ściąga z orbity Gwiezdny Niszczyciel i rozbija go o planetę, nie? No było to głupie faktycznie i tak jak patrzysz, trochę takie, Skywalker nie mógł na Dagoba wyciągnąć X-Winga z bagna, a tutaj ten ściąga cały Gwiezdny Niszczyciel z planety, więc tak naprawdę tutaj to było przegięte, bo tak naprawdę całą flotę Imperium mogłoby kilku Jediów pokonać, po prostu wrzucając na planetę wszystkie Gwiezdne Niszczyciele, więc faktycznie to było to przegięte i było strasznie głupie, ale epickie. No nie da się ukryć, że robiła ta scena wrażenie. Zwłaszcza, że w tle jeszcze walczyliśmy z nadlatującymi TIE Fighterami. To fajne to było, ale no, dla fanów Gwiezdnych Wojen było to po prostu głupie. Ja też uważałem, że to jest głupie, chociaż no, robiło wrażenie, może tak to ujmę. Więc uważam, że Star Wars Force Unleashed nie do końca wyszedł. Podejrzewam, że też tutaj problemem było to, że to była nowa generacja konsol. Twórcy jeszcze się troszkę uczyli, jak tutaj się poruszać po tych nowych systemach. Trochę też zmieniły się oczekiwania graczy, wydaje mi się. Ta gra musiała być jakby dostosowana do nowych czasów, do tej właśnie już wspomnianej nowej generacji. I trochę jakby tutaj nie do końca potrafili wstrzelić się w to, co gracze tak naprawdę oczekiwali. Potem wyszła jeszcze część druga. Do części drugiej jeszcze wrócimy, nie chcę tutaj mówić, ale było trochę lepiej, ale też nie za dużo, ale było lepiej. Niemniej, no Force Unleashed było taką grą przed premierą, była głośna i gracze na to naprawdę czekali, ja na to czekałem i znam kilka osób, które w tamtym czasie też były wielkimi fanami Gwiezdnych Wojen i też na tą grę mocno czekali, co tam nowego zostanie wymyślone, zwłaszcza, że no marka LucasArtsa, Gwiezdne Wojny, mamy klasyczne epizody 4, 5, 6, także no to się nie może nie udać, tak? No ale jednak wyszło tak sobie, tak? Natomiast no uważam, że gra może jeszcze sprawić dzisiaj trochę frajdy i zabawy i to nie jest taki tytuł, który zagracie i stwierdzicie, że jest to krab, bo to nie jest krab, to jest średniak. Myślę, że to jest dobrym określeniem tej gry, jest to, że jest to po prostu średniak. Szkoda, że w momencie, kiedy wyszła gra na Xbox Series X i Xbox One X w wersji na wstecznej kompatybilności, trochę nie poprawiono tego framerate'u, bo co prawda gra jest 4K, no ale ten framerate nadal jest kiepski. Nie wiem, czy tego się nie dało ustawić, czy po prostu chciano, żeby było jak najbardziej wierne oryginałowi i koniec końców ta gra działa no tak sobie, szczerze mówiąc. Natomiast no na pewno, kiedy porównacie sobie wersję we wstecznej kompatybilności z tą wersją na PlayStation 3, no to zobaczycie, że faktycznie wyższość tej wersji Xboxowej, aczkolwiek gra się wcale tak źle nie zestarzała i tutaj też to trzeba podkreślić, że nadal wygląda całkiem nieźle. Z tego co pamiętam, ktoś znalazł w ogóle w grach, w pliku z grą, chyba na PC-cie to było, że jest możliwość rozczłonkowywania szturmowców i jeżeli graliście, czy macie wersję PC-tową, to jest jakiś patch, który umożliwia odcinanie rąk, nóg szturmowcom właśnie mieczem świetlnym, bo tutaj tego niestety w grach na konsoli tego nie ma, ale w tych wersjach PC-towej możecie sobie spatchować i możecie ciachać na plasterki szturmowców, jeżeli macie ochotę. Pytanie, czy dzisiaj warto zagrać w Force Unleashed? Ja mam takie wrażenie, nie wiem, bo to jest jakby tylko moje przeświadczenie, nie wiem, czy to jest jakby sięga dalej, czy tylko ja tak myślę, ale mam wrażenie, że jest to gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen, która została całkowicie jakoś tak zapomniana i gdzieś tak jakby zepchnięta gdzieś na bok. Jeżeli rozmawiamy o grach z Gwiezdnych Wojen, mało kto przypomni sobie Force Unleashed bądź wyciągnie ten tytuł na powierzchnię, bo on był ogólnie, no tak jak mówię, taki sobie. Myślę, że taka sobość nowe słowo, taka sobość, jest tutaj sporym problemem, jeżeli chodzi o Force Unleashed. Natomiast no,
Uważam, że jeżeli jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, warto zagrać. Warto zagrać, poznać historię Starkillera, zwłaszcza, że no to jest tak zwane to Expanded Universe, które przez Disneya zostało całkowicie wykoszone. Natomiast no tutaj mamy to Expanded Universe, jakby historię, która dzieje się gdzieś obok normalnych wydarzeń, epizodów 4, 5, 6 i gdzieś tam te echa tych epizodów 4, 5, 6 się znajdują. Natomiast no jest to gra, która na pewno ma kilka elementów fajnie zrobionych. Fizyka jest, nawet dzisiaj uważam, że fizyka jest absolutnie fenomenalna i to, że możemy ciskać tymi, wiecie, i to jak patrzymy, jak rzucamy czymś, na przykład beczką i patrzymy, jak ten szturmowiec się chwieje i upada, no jest to niesamowite, tak? Ten element oczywiście, ta fizyka była później, czy wcześniej, później zastosowana w GTA 4 chyba już. Natomiast no tutaj robiło to wrażenie i faktycznie ta zabawa mocą, no największą chyba frajdę robi właśnie zabawa mocą i rzucanie tymi szturmowcami na lewo i prawo, bo to jest naprawdę spoko. Natomiast no sama walka mieczem, no nie jest to za dobre, no co mam powiedzieć, nie jest to za dobre. Myślę, że gra by zyskała troszkę więcej, gdyby dodano możliwość używania pistoletów czy też blasterów. Mogłoby to trochę zwiększyć frajdę, bo niestety to machanie mieczykiem jest strasznie upierdliwe, zwłaszcza, że sterowanie jest takie sobie, jest tak jak mówię, takie jakieś szarpane, dziwne, więc czasami kiedy potrzebujemy gdzieś precyzyjnie skoczyć i spadniemy, no to po prostu krew zalewa, nie? Bo często ginie się, walczymy nie tylko z przeciwnikami, ale też walczymy ze sterowaniem niestety. No i tutaj jeszcze pragnę chwilkę poświęcić uwagę tej fizyce, bo ona nie dotyczy tylko postaci, czyli szturmowców, ale też różnych obiektów, które mamy na scenie, czyli na przykład jeżeli jest szkło, możemy stworzyć taką kulę mocy, która całe to szkło wokół roztrzaska. Szczególnie początek robi wrażenie, kiedy Vader ląduje na Kashyyyku i rozwala te bramy, łuki w drzazgi. No to fajne jest, kurczę, to naprawdę jest fajne, tak? Podobało mi się to, że niektóre drzwi Starkiller po prostu wypycha mocą, wyginając te skrzydła tych metalowych wrót. To też jest fajne i też robiło wrażenie, pamiętam, kiedy pierwszy raz to widziałem. Natomiast no, dzisiaj uważam, że jest to tytuł, który można zagrać, aczkolwiek jeżeli z niego nie zagracie, nic nie stracicie. Oczywiście dla fanów Gwiezdnych Wojen nie ma co namawiać, na pewno sprawdzicie, jeżeli nie sprawdziliście wcześniej. Natomiast jest to tytuł na pewno ciekawy pod kątem technologicznym, fabularnie taki se, gameplayowo taki se, ale warto chociaż na chwilę wcielić się w Starkillera i porozstawiać po kątach szturmowców i to jest chyba w tej grze najlepsze. No nic, to tyle. Na koniec jeszcze, jak już obejrzeliście ten film, to przełączcie sobie go w 4K, żeby mieć lepszą jakość. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.